No i siemanko w kolejny dzień. Przed chwilą obudził nas komunikat, niedobry komunikat, że warunki pogodowe są bardzo złe. Jest duża mgła, sypie śnieg, jest zmiana planów i o 8:15, teraz jest 7:30, o 7:00 był komunikat, o 8:15 mamy spotkanie, no i omówienie zmiany planu. Właśnie nie wiemy co wymyślili, ale nie lubię takiej informacji, bo liczyłem, że po śniadaniu schodzimy znaczy nie, dzisiaj rano nie mieliśmy schodzić, po południu mieliśmy schodzić, ale rano mieliśmy mieć mieliśmy łódkami po prostu pływać i podziwiać. No i niestety nie wiadomo co będzie. Pogoda jest taka, no ledwo co widać, no i sypie śnieg. Śniadanie zjedzone, idę tam zobaczyć na górny pokład jak pogoda wygląda. O, źle. Ale wejdę wyżej jeszcze. Ale zimno. No, ale jak już mówię o tym zimno, to co do temperatury, to powiem wam, że nie sądziłem, że tak szybko się przyzwyczaję do tak zimnych temperatur. Znaczy tak niskich. Bo wcześniej to nawet spadło do 15 albo do 10 na plusie i było mi tak okropnie zimno, że się nie dało wytrzymać. O, ale zamarznięte wszystko. Trzeba uważać, bo już raz się tutaj wywaliłem. No i spadało i było bardzo zimno. A tutaj jest dużo zimniej. O, było blisko. A jakoś dajemy radę bez problemu. Także... trzeba uważać. No mgła jest bardzo duża. Chody. Z przodu to już w ogóle prawie nic nie widać. Niedobrze. Patrzcie jak wygląda pogoda. Niedobrze. The weather looks extremely poor up in the South Shetlands, so it's very hard to do anything at all there. If we then look ahead to the Drake, this is what we go. Patrzcie co nas czeka na ciśnienie Drake'a. Ojeju. So the Drake looks very poor. Our choices with the Drake are... Właśnie podali bardzo złą informację. Patrzcie na miny ludzi. Prawdopodobnie ostatni raz schodzimy i musimy wracać, bo idzie taki sztorm. Taki sztorm, że po prostu to byłoby bardzo niebezpieczne i wszystkie inne statki też zawracają. Ale się narobiło, ja. Ale nie fajnie. Ale nam chciało. 3 zejścia mniej. Ale to takie były zasady, no. Że jeśli pogoda się zmieni i kapitan zadecyduje, że musimy wracać, to musimy wracać. Inne statki już podobno zawróciły i już wracają. Ale ludzie są niezadowoleni. No to sprawa wygląda bardzo źle. Tak się pogoda pogorszyła, że zdecydowali. Taki nas w ogóle czeka sztorm na ciśnienie Drake'a. Ja nie wiem jak my to przeżyjemy. Widzieliście tą mapę? Cała czerwona? No, jeżeli oni powiedzieli, że wchodzimy tylko ostatni raz teraz na łódki, żeby się przepłynąć z zodiakami i później musimy się pilnie zbierać stąd i uciekać z powrotem do Ameryki Południowej. Oni powiedzieli, że inne statki już uciekają, że musimy jak najwcześniej, bo będzie straszny sztorm. Jezu, ale do mnie to jeszcze nie dociera. No. Boże, jak dobrze, że my mieliśmy te 2 super dni, co? No. O Jezu. W każdym dniu, przy każdym zejściu było coś innego. No. Teraz będzie też coś innego, bo pogoda jest dużo gorsza. Wczoraj był tak idealny dzień. Myślę, że dobrze, że Piotr mi się oświadczył wczoraj, bo już koniec. Już by nie było okazji. No cóż, czekałaby do kolejnej Antarktydy. No, ale powiem wam, że
Ja sobie nie wyobrażam, jak ktoś kupuje wycieczkę dużo wcześniej, przypływa tutaj i się okazuje, że jest taki sztorm, że w ogóle nie zajdzie na ląd. A są takie możliwości? No jasne, że bo to są. jest zapisane w kontrakcie, że tak może być. Że może być i my się na to godzimy. Ale oni powiedzieli, że jakby nie wracamy, jakby rejs się nie skończy wcześniej, no bo wiecie, zapłaciliśmy grube pieniądze za to, że nie skończy się wcześniej, że po prostu cały czas tam coś będą wymyślać, że gdzieś indziej się będziemy zatrzymywać. Ktoś tam chciał na Falklandach się zatrzymać, ale oni powiedzieli, że nie, bo to jest cały dzień, żeby dopłynąć tam i później wrócić, więc nie mamy na to czasu. No, ktoś zapytał, czy do Chile możemy wpłynąć, też nie możemy, Też musimy nie. wrócić do Argentyny. Ale patrząc na to, jak to wszystko jest tu zorganizowane, wierzę, że spróbują zrobić tak, że będzie dobrze. Ale no szok. Tak sobie pomyślałam, że trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo i tak byliśmy na Antarktydzie, widzieliśmy naprawdę super miejsca. I my myśleliśmy na początku, że będziemy schodzić raz dziennie, a się okazało, że schodziliśmy 2 razy dziennie, więc tak naprawdę to zajście dzisiaj i tak jest dla nas takie dodatkowe, bo my się w ogóle Nie spodziewaliśmy. nie nastawialiśmy, No. nie spodziewaliśmy. Także wśród tych wszystkich, o kurde, nie zapięło się, wśród tych wszystkich minusów, które nas spotkały tego poranka, i tak jest dużo plusów. Muszę się ogarnąć. Ale koniec końców mamy zarąbiste czapki. 7 To jest kontynent. najważniejsze, nie? A jak? Długo się nie przydadzą, ale mamy. Ale te luźne kurteczki na pewno się przydadzą. Na który... Poczekajcie, ten rękaw. aż wam powiemy o... Good morning. Moja narzeczona, nie wiem czy poznajecie? Ale w ogóle, nie wiem czy mogę to powiedzieć. Nie możesz. Nie mogę? Jeszcze nie. No, o prezencie. No nie. Ale nie dosłownie co. Chcę tylko powiedzieć, że zobaczycie jaki prezent. Zaraz kolega tu do mnie mówi, jest jeszcze prezent. Prezent. I Zobacz. szczena mi opadła. Zobaczycie. Dalej wszyscy gratulują Cię, nie wychodziłem karty, tylko gratulacje. Wiecie co, no, trochę smutne, to nasze ostatnie zejście, ale czują chyba presję pogody, bo wszystko szybko, żeby jak najszybciej grupa za grupą wchodziła na Zodiaki. No i trzeba śpieszyć. No, czuć naprawdę to, że tutaj wszystko jest tak szybko teraz, nie? Że wcześniej to tak na spokojnie i tak dalej, a tutaj naprawdę musimy już uciekać tą burzą. No, bo my nigdy nie staliśmy w kolejce, żeby do Zodiaka zejść, a dzisiaj będziemy czekać. Patrzcie, co tu się dzieje. Zodiaki to po prostu będą fruwać. Patrzcie, co tu się wyprawia. Okay, you're up. Well, you guys hold here for a second. No to będzie na pewno zdecydowanie najbardziej ekstremalne zejście. Zapowiada się hardcore. Ale rzuca tymi Zodiakami. Dala. Będzie nieciekawie zimno jak nie wiem. No, nie będzie to przyjemne do końca. Przypadkowo to nagrałam. Że właśnie takie są warunki, no nie? Że jest bardzo ślisko. Myślę, że tym razem długo to nie potrwa ta wycieczka, bo O, Jezu, warunki są bardzo złe. ale buja. Aż się dziwię, że się zdecydowali na to. No, ale myślę, że... Wiedzą co robią. No to raz, a dwa, że bardzo chcieli, żebyśmy jeszcze mieli to doświadczenie. Jest ciężko. Ludzie mają ciężko wejść w ogóle na Zodiaka. Widzicie co się dzieje? No i teraz jeszcze inne oblicza. No. Zdecydowanie najgorsze. To się powtarza, co było codziennie, że tu pogoda jest nieprzewidywalna. Taka jest natura, no. No.
trzeba z szacunkiem i respektem, pokorą do tego podchodzić. Dlatego jakby no nikt nawet nie, no nie wiem, nie było żadnych takich słów sprzeciwu ani nic takiego, no bo ludzie wiedzieli, że no co. Co? Tak ciężkiego zejścia nie było jeszcze ani raz. To jest Antarktyda, której nie życzę nikomu. Ale bo on powiedział, znaczy ten nasz przewodnik, przewodnik nam powiedział, że po prostu nie miałoby to sensu być tutaj, bo to by wyglądało jeszcze gorzej niż teraz, więc po prostu trzeba wracać, No. bo no. Niebezpiecznie, no. Dlatego trzeba. Tak. Oni wiedzą najlepiej, co musimy robić, także trzeba słuchać po prostu i tyle. Trzeba im zaufać. Chciałem właśnie podpływać pod wrak jakiegoś starego statku, ale czad. Ale niesamowite. No dawaj, musimy przydzielać, bo cały czas telefon jest mokry, tak sypie. Kamera będzie rozmazana, bo mamy tak mokry telefon. Jest tak niefajna pogoda. W ogóle, pewnie wieje wam strasznie. Znaczy, słychać wiatr, ale nic nie poradzę. Pogoda na Antarktydzie jest niesamowicie zmienna. W dzisiejszym odcinku będziecie słyszeć dużo wiatru, bo tak strasznie wieje, że mikrofon nie pomaga nawet. Nie wiem, czy przypadkiem już nie będziemy musieli wracać. Chyba tylko coś chcemy tu zobaczyć, no chyba, że jeszcze gdzieś płyniemy, ale no dzisiaj nie jest w ogóle przyjemne. To jest kolejna twarz Antarktydy. 5. zejście i znowu inaczej. Zdecydowanie najgorzej. Najgorsze warunki pogodowe. Warunki, bo tak o to chodzi. No, ogólnie to na pewno jakby było słońce, to było cudownie. Ale jest jak jest. Ale i tak się cieszymy, że mogliśmy zejść. Best idea.
W 1915 roku się ten statek tutaj rozbił. Wyobraźcie sobie takim statkiem płynąć przez ciśnienie Drake'a. I tak ta woda chlapie po nas. Przy tym mrozie jest naprawdę niefajnie. Sorry, mam kamerę brudną. Naprawdę ciężkie zejście. Przed chwilą 5 osób musieli pomagać jednej pani zejść. Okay. Welcome aboard. Yeah. Adventure. Here it is. Ale to jest przygoda właśnie. W ciężkim zejściu jesteśmy z powrotem. Niektórzy ludzie mieli naprawdę bardzo ciężko wejść z Zodiaka na statek. Ja miałam ciężko, to tacy starsi ludzie, to naprawdę. Jedną panią to w 5 było. Ale ta pani nagrywałeś, jak ta pani tam wyszła? Nie. Trzeba było uważać. Ale się udało. Ja naprawdę nie wiem, jak ludzie, którzy przypływają na Antarktydę i mają tylko takie dni. W sumie nie wiem, czy to w ogóle by wtedy zostawali tutaj, nie? To też by warto. No nie wiadomo. No. Ale my mieliśmy takiego farta, że mieliśmy wczoraj cały dzień taki piękny, słoneczny, cudo po prostu. Będziemy mieli naprawdę... Tutaj jest ciężko. A co będzie na ciśnienie Drake'a? Nawet sobie nie chcemy tego wyobrażać. Zresztą widzieliście, jak wyglądała mapka. Cała na czerwono. Dlatego padła decyzja, że szybko trzeba wracać. No i dobra, no na pewno najgorszą rzeczą, jaką dzisiaj usłyszeliśmy, to jest to, że musimy wracać. Ale po tym, co teraz przeżyliśmy podczas tego zejścia ze statku i to, jakie są już fale i w ogóle, to wcale się nie dziwię. Bo jeśli tutaj są już takie fale, jest tak niespokojne wody i jakbyśmy mieli nawet zostać tutaj blisko Antarktydy, no to oni powiedzieli, że to jest totalnie bez sensu, bo i tak byśmy ze statku nie zeszli, a może się jeszcze dużo bardziej pogorszyć pogoda na ciśnienie Drake'a. To znaczy my jakby uciekamy przed burzą, nie? Oni tak powiedzieli, ale... że nas złapie, jak będziemy już gdzieś blisko Ameryki Południowej. No i oby się nie mylili, żeby nas nie złapało na przykład już dzisiaj w nocy, bo jeśli będziemy płynąć takim sztormem, jak zapowiadają, przez kolejne 2 dni, no to będzie na pewno bardzo ciężki czas. Jak płynęliśmy w tą stronę, w pierwszy dzień niby coś tam się lekko działo, w drugi dzień już chyba było w miarę ok, to teraz to, co zapowiadają i to, co pokazywali na mapach pogodowych, wygląda bardzo źle. Także trzymajcie za nas kciuki. Musimy kupić tabletki. Musimy, dużo. Bo nam się skończyły. Dużo. Aviamarin. Gorąca czekoladka. Jedna z najlepszych rzeczy, jak się wraca na statek. Gorąca czekolada. Mieliśmy teraz, osoby chętne miały teraz możliwość wykąpać się. Morsować dokładnie. Ale ze względu na bardzo złe warunki pogodowe i za duże fale, teraz ogłosili, że niestety odwołują. Szkoda, bo na pewno byśmy chcieli. Ja bym chciał. Naprawdę? O, ja chciałem. Ja nie. No, ale
Niestety. Znaczy no oni powiedzieli, że po prostu fale są za duże i to jest niebezpieczne. A są. Dużo z rzeczy, które były zaplanowane, po prostu się nie udały. Nie udał się kemping ludziom. Warunki pogodowe były złe. 2 dni przekładali na kolejny dzień. 3. dzień odwołane wszystko. Wracamy. Nie udało się morsowanie. Za duże fale. Warunki pogodowe złe. Jeszcze tam jakaś jedna tam ekspedycja miała gdzieś tam zejść. Już nie wiem w sumie po co, ale też im to odwołali. No i wracamy. Ale powiem wam, że jak się patrzy za okno, to się naprawdę robi nieciekawie. Ale nas czeka ciężka trasa. No. Natura pokazuje, co potrafi zrobić. Obiad pyszny jak zwykle. Jest cały czas taka różnorodność jedzenia, że naprawdę restauracja dobra. Jest 15. Właśnie się obudziliśmy. Po obiedzie powiem wam, że fale były tak, jak są cały czas. Uśpiło nas to strasznie. Ale teraz trzeba było zjeść tabletki już. Było, że jest nieciekawe. Idę właśnie na kawkę i później trening. Poćwiczone, ale fale to są takie, że po prostu tak mi się niedobrze zrobiło pod koniec treningu. Robiłem deskę, plus jeszcze coś tam na dolne plecy i mnie tak zemdliło. Trzeba iść do kabinki. O, ale jest masakra. Ja do kabiny doszedłem teraz. Od razu kolejne pół tabletki. Ala poszła do pielęgniarki załatwić nam kolejne opakowanie, bo ja zjadłem ostatnią połówkę. A jeszcze cały czas jesteśmy w okolicy Antarktydy. Jeszcze nawet nie wpłynęliśmy na cieśninę Drake'a, a już są takie fale, że po prostu już się nie da wytrzymać. Ciężka przeprawa przed nami, bardzo ciężka. Powiem wam, że nawet osoba taka jak ja, czyli ja nie mam choroby ani lokomocyjnej, ani morskiej. Naprawdę teraz są takie fale, że no nie da się, już byłam tak blisko od wymiotowania. A to jest tak, że jak się zacznie, to później jakby przestać już jest bardzo ciężko, bo cały czas się wymiotuje i te leki też się cały czas zwraca. Więc cały czas mówią, nie dopuścić do momentu, żeby zwymiotować. A już byłam naprawdę bardzo blisko. Dostaliśmy tabletki, takie jak nasz Aviomarin. I nie musieliśmy za nie nic dopłacać, tylko pani nam powiedziała, że po prostu to jest podwójna dawka, więc no, po nich się strasznie śpi, więc podejrzewam, że resztę rejsu to my prześpimy. Ojku. Oczywiście są tego plusy, bo w podróży nam brakowało czasem spania. Odeśpimy do przodu. Ale nie no, tak serio mówiąc to będzie trzeba cały czas chodzić i będziemy musieli być nafaszerowani tabletkami, bo inaczej nie damy rady. A nie ma się co męczyć, pamiętajcie. Ale nas znowu tabletka zgniotła. Aż przesada, naprawdę no. Ale one na kolację zeszłam. One są tak okropnie mocne. To nie są żadne na spanie, żeby nie było. To są na chorobę morską, ale są takie mocne. Na lokomocyjną. No. Idziemy dalej leżeć do pokoju. Trzeba jakoś przytrzymać. Fale są naprawdę ogromne. Idziesz na zewnątrz? No idę zobaczyć, no. Wodę napuszczają do basenu. O, wyglewa. O. Kto w takiej temperaturze się odważy wejść do basenu? Chyba, żeby morsować. No i dobra, nie ma co kończyć, będziemy sobie jakiś film oglądać, tylko jeszcze tak się czujemy dziwnie, strasznie mocne to jest te tabletki, ale
dzięki temu przynajmniej jeszcze ani raz nikt z nas nie wymiotował. Także nie mamy wyjścia i pewnie kolejne 2 dni będziemy je musieli jeść. Bo dopiero najgorsze przed nami. Nawet nie chcę o tym myśleć, co nas czeka. Myślę, że już rano jak się obudzimy, to już wpłyniemy na ciśnienie Drake'a. No. Dobra, oglądajcie kolejne odcinki. Jak nie widzieliście poprzednich, zapraszam serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, bo lecimy po 300 000, lajka i komentarz. Dzięki wielkie, pozdrawiam.